Witaj 50-tysięczna gromado pod tytułem Karol Kus, masz to w lesie. Pięknie Wam się kłaniam, dziękuję. Dzisiaj nowy program z okazji właśnie tego jubileuszu ciężkiej 4-letniej pracy. Dziczek. Dziczek jako główne danie dzisiejszej biesiady. Zobaczcie, jak go na sam początek przyrządziłem. Godzinę przed rozpoczęciem programu właśnie namacerowałem go tylko i wyłącznie cebulą. Na dnie tej brytwanienki jest olej i tylko i wyłącznie cebula, bardzo mocno wyciśnięta. Tak, żeby soki tej cebuli oblały tego dziczka, ale nie marynuję go dzień wcześniej, nie używam żadnych śmietan, nieśmietan i różnych innych rzeczy, bo jest mi to kompletnie niepotrzebne. Kiedy zobaczycie tą recepturę dzisiaj od początku do końca i spróbujecie ją sobie, a robiliście dzika na różne sposoby, już nigdy więcej nie wrócicie do tamtych metod. Sprawdzona przeze mnie, doskonała metoda, którą wymyśliłem i wierzcie mi, że dzik jest pyszny, o czym się przekonają biesiadnicy. W tej chwili zdejmę z niego cebulę z góry. Ja ją jeszcze z powrotem przykryję, bo tej cebuli jest aż 10. 10 dużych cebuli. Ale wezmę go natrę najpierw świeżo przeze mnie zmotkowaną solą i pieprzem. Za chwilę go będę marynował. A w czym go wymarynuję? Otóż w tych przyprawach, które widzicie przede mną. A jest wśród nich kurkuma z berberysem i z kminem, dzikim kminem. Do tego dziki kminek, zupełnie inny. Nie kmin, tylko kminek. To dwie różne przyprawy. Bardzo dobrej jakości papryka. I tutaj uważajcie, na paprykę trzeba uważać, żeby papryka była naprawdę dobra. Ja dzisiaj mam akurat paprykę uzbecką, ale jest wiele innych odmian z wielu innych krajów, które są doskonałe, ale byle nie była to zwietrzona papryka. I tutaj nie wspomnę o nazwie firm, które je, że tak powiem, dystrybuują, ale są to zwietrzałe z dużych upraw takich produkcyjnych papryki, które nie są dobre. I czomber musi być. I do tego mieszanka kolendry z jałowcem i z odrobiną rozmarynu. To jest też ważna rzecz. I to wszystko wędruje do oliwy z oliwek lub oleju, co tam chcecie. Za chwilę będę to mieszał i taką mieszanką zamarynuję naszego dziczka, a potem cebula powędruje z powrotem na samą górę. Więc muszę to wszystko ładnie wymieszać. Marynata już wymieszana, więc trzeba polać naszego dziczka. Po całości, za chwilę go jeszcze pięknie zamacerujemy. Zobaczcie, jak spływa. Pięknie. Nie przejmujcie się tym, że na przykład sól, bo użyłem soli himalajskiej, tej grubej, że ona do końca nie jest zmłotkowana. Ona i tak wszędzie wejdzie w tego dziczka. Dlaczego ten dziczek jest tak mały? On ma mniej więcej 16 kg, jak żeśmy go zważyli. Ano dlatego, że lubimy tak samo jagnięcinę piec w całości zamiast baraniny, albo lubimy cielęcinę i nie pieczemy całej krowy. Młode mięsko jest zawsze najlepsze, a poza tym pięknie nam to wszystko się upiecze tak, że będzie po prostu soczyste i najlepsze w smaku. Więc lubimy młode mięsko i wiecie o tym doskonale. A poza tym mierz siły na zamiary. Nie, odwrotnie, tak? Zamiary na siły. Jak to było, Bartek? No i bardzo dziękuję. Dlatego, że jeżeli nie masz gości, na przykład 40, albo nie robisz wielkiego pokazu dla dużej ilości osób, to zrób tyle mięsa, żebyś to zjadł. I tą marynatę jeszcze będziemy sobie za chwilę wylewali na całą resztę warzyw, bo warzyw Ci będzie tutaj dostatek. Pamiętacie, cebula była u góry i ta cebula z powrotem idzie do góry, bo zanim wsadzimy, piec się w tej chwili rozgrzewa i zanim wsadzimy do pieca, niech on jeszcze sobie tą cebulką przejdzie, a my za chwilę całą resztę warzyw przygotujemy do niego. Co na sam początek pomidorki, które nam się tam pięknie roztopią.
po całości i zrobią nam taki doskonały sosik. Pieczone pomidory w cebuli razem z ziemniaczkami i to będzie coś cudownego. Wierzcie mi, to będzie coś cudownego. Bardzo duża ilość, dlatego że jak będzie nam się piekł, on będzie miał dużą ilość soków wokół niego i on tak będzie między pieczonym a duszonym, ale będzie doskonały, po prostu będzie doskonały. Więc no tak, nie wiem nawet ile kupiłem tych pomidorów, ale tak sporo jak widzicie, więc sporo tych pomidorów tutaj idzie. Dojdzie do tego papryka słodka, dojdzie do tego papryka ostra i tutaj możecie pociąć w plasterki dużą paprykę albo użyć, i ja tak zrobię, użyć takich małych papryczek słodkich, które będą w całości, bo za chwilę jeszcze wjadą ziemniaczki. Więc pomyślcie sobie, że takie ziemniaczki w mundurkach na pół pokrojone, a potem na to taką papryczkę i to wszystko, jak będzie skroplone tym naszym wywarem, tą naszą maceratą, to będzie już doskonałe jadło, bo na przykład ktoś powie, a nie chcę dzisiaj jeść mięsa. Nie chcesz jeść mięsa? Proszę bardzo, masz to, co kucharz jeszcze przyrządził. Kilka ostrych papryk, ze 3. On nam pięknie w tym wszystkim przejdzie. No i zanim polejemy maceratą do końca, ziemniaczki. Ziemniaczki w mundurkach, one były umyte na pół, bo właśnie będziecie mogli sobie nakładać albo cebulkę, albo papryczka, albo pomidorek pieczony i to będzie doskonałe. No i tutaj już jeden z drugim sobie myśli, o cholera, tak nie robiłem. Dlaczego tak nie robiłem? No właśnie, dlaczego tak nie robiłeś? Bo jeszcze ta receptura była niewymyślona. Ale już jest, więc śmiało możecie to spróbować. A wierzcie, że wasi goście i wy sami będziecie zachwyceni tą recepturką. Ziemniaki bez względu na wielkość tylko na pół. Tylko na pół. Wierzcie mi, że kiedy się upieką, będą doskonałe. I tutaj wielkość nie ma żadnego znaczenia. Tu chodzi o to, żeby mieć takie pieczone ziemniaczki jak z ogniska, tylko nie musimy używać żadnych folii, niczego, po prostu tak. Za chwilę to będzie polane maceratą i jak przejdą te wszystkie aromaty, te wszystkie smaki w jednym, no to biesiada będzie pełna. A poza tym mówiłem Wam o tym, że ten dziczek jest mały. Jeden powie, o co tego królika tutaj pieczesz? Nie. Chodzi o to właśnie, żeby mieć mnóstwo jeszcze dodatków, żeby to była prawdziwa biesiada. Nie trzeba tego mięsiwa jeść nie wiadomo ile, ale chodzi o to, żeby połączyć te wszystkie smaki, połączyć te doskonałe warzywa, a mam naprawdę doskonałe warzywa z takiego małego ryneczku i to jest piękne. No i proszę bardzo. I teraz polewamy sobie naszą maceratą wszystkie warzywa. Te wszystkie smaki, od kurkumy, przez czomber, przez kolendrę, przez jałowiec, przejdą nie tylko naszego dziczka, ale również warzywa. Jak myślicie? Nie będzie smacznie? Przecież to już chce się jeść, nawet jak się patrzy na surowo. A co dopiero dalej? I teraz mamy dwie możliwości. Jeżeli chcemy piec długo, na takim piecu rozgrzanym w tej chwili jest tam około 230 stopni, więc między 3 a 4 godziny. I chcemy, żeby nic nie było za bardzo spieczone, no to musimy to przykryć albo taką drugą kuwetą z góry i są takie kuwety, a ja takowej nie mam, przynajmniej dzisiaj, albo też założyć na to najpierw papier pieczeniowy, a potem na papier pieczeniowy co? Folię. I tak piec ze 2 godziny. Piec będzie się powoli studził, a kiedy już nam się wystudzi do takiej temperatury około 160 stopni, no to następne 2 godzinki już tylko i wyłącznie otwarty pieczemy. I wtedy ani ta cebula nam się nie zwęgli, ani przede wszystkim nie będziemy mieli tej skorupy, której za bardzo nie lubimy, kiedy jest zwęglona skorupa naszego dziczka. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do wieprzowiny, kiedy oskorujemy dzika, to pamiętajcie, nie mamy słoniny, nie mamy skóry, bo nie da się.
mielibyśmy sierść. Więc tak przygotowany dziczek, w moim przypadku za chwilę go przykryję pergaminem, a potem damy folijkę i hyc do pieca. I to będzie bardzo smaczne. Bądźcie z nami. Jak widzicie, piecyk rozgrzany do 200 stopni w tej chwili, ale to jest bardzo złudne. Tego pieca już się nauczyłem, bo nieraz w nim piekłem i tak naprawdę ta temperatura jest mierzona tutaj przy tym czupurku, ale w środku wierzcie mi, że jest temperatura o wiele, wiele większa. Jak wygląda w środku? Już nam się pięknie rozżarzyły węgielki i teraz ten piec jest bardzo mocno ocieplony. Cały żar przesuniemy do tyłu, tak żeby nam się, ta tylna część rozgrzała. I jak ona nam się już rozgrzeje, wygląda to jak w takim wielkim chlebowym włoskim piecu. Ale kuweta wchodzi nam tam do końca i ten żar będzie przemieszczał, ponieważ jest tam cyrkulacja powietrza, to gorące powietrze cały czas dookoła. A teraz już tylko czekać. Zamykamy. Za chwilę wejdzie do środka dziczek. 3 godzinki i będzie pyszne zajadanie. No i dziubaski kochane, dziczek nam się piecze już 3 godziny, trzeba będzie do niego wrócić. Ja w międzyczasie, będąc tutaj w osadzie Sfory, w Borach Tucholskich, właśnie w tych borach sobie, pozbierałem trochę jałowca, tego samego jałowca, którego użyłem do dzisiejszego dziczka. Czas zerknąć do niego, czas go wyciągnąć z pieca i wreszcie spożyć. No drogie dziubaski, moje kochane, mysiaczki, pysiaczki, trzeba go spożyć, trzeba go po prostu zeżreć, zjeść. 3 godziny minęły. Zerknijmy, co się dzieje z naszym dzikim prosiaczkiem. A dziki prosiaczek póki co skwierczy, bo to słyszę akurat. A teraz jak on wygląda? Hello, dziki prosiaczku, jak wyglądasz? No pięknie wyglądasz, pięknie. No to jest coś. Kawał mięsa, co nie? Włożyłem go jeszcze, już bez folijki, na sam koniec, ale zerknijmy, jak on wygląda. A przede wszystkim jak smakuje, bo wygląda dobrze. Z okazji 50 000. Aha. Wybornie. Po prostu miód w gębie. Takiego dziczka polecam. Zobaczcie, ile mamy warzywek. Mnóstwo. Jest biesiada dla, co najmniej 20 osób. I tak można się żywić. Pozdrawiam Was. Udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co chcecie, bawcie się przede wszystkim dobrze kuchnią, tak jak i ja się bawię. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.